Good evening, New York City! Dobry wieczór, Polsko i reszta świata. Będę mówić po polsku, bo jestem Polką i chciałabym się wyrazić najlepiej, jak tylko potrafię. Dlaczego zgłaszam się, czy zwracam się do całego świata? Ponieważ mam przyjaciół na 6 kontynentach świata. Na wyspach takich, których nie widać nawet na mapie. A wiem, że oni na pewno są ciekawi, co u mnie, więc na pewno im ten film wyślę. Dzisiaj mamy 9 lipca 2024 roku, a ja nadaję do Was wprost z Nowego Jorku, a najdokładniej ze studia BB Sounds, które znajduje się na Bronxie. Chciałabym zrobić to studio najsławniejszym studiem muzycznym na świecie, BB Sounds, ponieważ w tym studio odnalazłam swój dom. Jay-Z miał swoich Dominicanos i ja też ich mam. Oni są tutaj właśnie właścicielami tego studio i dzięki nim dzisiaj powstaje ten film we współpracy. Kim jestem? Nazywam się Anna Kufel. Jak się pewnie domyślacie, pochodzę z Polski. Jestem ogromną marzycielką. Kocham lotnictwo, w szczególności skoki spadochronowe. Kocham muzykę, od której jestem bardzo uzależniona. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue. Kocham podróże. Never feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. I kocham też ludzi, bo kocham się uczyć od ludzi. Jeśli chodzi o moje wykształcenie, to z wykształcenia jestem pedagogiem. Pracowałam w przedszkolu. Pozdrawiam serdecznie moje dzieciaki, smyczki. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok, że jesteście szczęśliwe. Buziaki od cioci Ani. Następnie pracowałam dla sal weselnych. W Szczyrku organizowałam wesela, a potem zmieniłam pracę i pracowałam w gabinecie stomatologicznym. Tam byłam rejestratorką medyczną i menadżerem praktyki lekarskiej. Pozdrawiam serdecznie panią Adriannę Badorę. Po co nagrywam ten film? Dlaczego? Chciałabym Wam pokazać dzisiaj za pomocą mojego życia, moich doświadczeń, jak stałam się z najsmutniejszej dziewczyny na świecie najszczęśliwszą kobietą na szczycie świata. Przeszłam przez piekło. Tym piekłem była moja choroba psychiczna. Była to dokładnie depresja lękowa. Chodziłam w depresji, zanim jakby doszło do mnie, że w niej jestem, bo przeczuwałam to wcześniej, ale oczywiście bardzo skrupulatnie skrywałam to przed sobą i przed całym światem. Aż w końcu nie byłam się w stanie podnieść z łóżka. Chodziłam w niej około 5 lat. I chciałabym Wam dzisiaj za pomocą swojego życia powiedzieć, że
wszystko jest możliwe. Będzie to o marzeniach, będzie to o odwadze, o miłości, o pasji, trochę też o bólu, ale na nim się nie chcę skupiać. Chcę wam pokazać, jak potężne maszyny mamy tutaj w głowach i jak piękne są nasze serca, tylko my z nich źle korzystamy. Wszystko, co mówię, to jest moje doświadczenie życiowe, bo wszystko to, o czym powiem, przeżyłam sama. Też źle używałam mojego serca i źle używałam głowy, dlatego w pewnym momencie skończyło się to, jak się skończyło. Tak jak powiedziałam, nie byłam w stanie wstać z łóżka, leżałam bardzo długo w łóżku, każdego dnia płakałam, a w pewnym momencie przyszedł taki jeden dzień, w którym postanowiłam, że odchodzę z tej planety. Ale na szczęście Bóg, bo o nim też tutaj będę mówić, wysłał jednego ze swoich aniołów, który za pomocą swojej intuicji doprowadził do tego, że tego nie zrobiłam. Bo gdybym to zrobiła, to nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Chciałabym ten film zadedykować przede wszystkim mojemu tacie. Tydzień temu była 5. rocznica jego odejścia, jego śmierci. Jego śmierć rozrywała mi serce na 1 000 000 kawałków. Ale udało mi się je posklejać i tego się dzisiaj będę trzymać, bo to ma być wesoły film, bo moje życie ostatnimi czasy przypomina komedię. Następnie chciałabym dedykować ten film mojej kochanej mamie, bo ona jako jedyna wierzyła we mnie, wierzyła w moje marzenia i w mój rozum. Następnie chciałabym ten film dedykować Nowemu Jorkowi, bo marzenie o Nowym Jorku i bycie tutaj pozwoliło mi w całości wrócić do tego świata. Dostałam tutaj niesamowitą tolerancję, akceptację, miłość, wiarę i co najważniejsze, wolność. Wolność umysłu, wolność słowa i wolność wyznania. Oprócz Nowego Jorku oczywiście dedykuję to całym Stanom Zjednoczonym, bo moja wycieczka, zaraz o niej powiem, nie skupiała się tylko na Nowym Jorku, byłam też w kilku innych stanach i całe moje doświadczenie, wszystko co wpłynęło na to, że jestem dzisiaj szczęśliwa, to nie wydarzyło się tylko w Nowym Jorku. No i na końcu chciałabym dedykować ten film również mojemu krajowi, czyli Polsce. Ale głównie chodzi mi o moich rodaków. Jeśli chodzi o rząd, nie podoba mi się to, co się tam dzieje, dlatego nasza flaga nie stoi dzisiaj za mną, ale jesteście Polsko ze mną. Polska jest ukryta tutaj, no i w światełkach za mną. Powiem, ale do tego przejdę później, kilka słów do mojego rządu. I bardzo proszę, żebyście wzięli je poważnie do serca, bo jeśli tego nie zrobicie, to obiecuję wam, że wywołam w naszym kraju rewolucję. Bo bardzo nie podoba mi się to, co się tam dzieje i jak traktujecie nas, rodaków. Ja wiem, że dużo zależy od historii, dużo zależy też od innych krajów, ale w waszych rękach jest bardzo dużo. O tym powiem za chwilę. Do obejrzenia mojego filmu zachęcam każdego, bo tak jak mówię, jest to doświadczenie życiowe, ale nie zmuszam nikogo. Jeśli nie chcesz mnie dzisiaj tutaj oglądać, to ja to rozumiem. Zamknij komputer albo przełącz film na następny, nie ma problemu. Ale jeśli masz ochotę być tutaj dzisiaj ze mną, to będzie mi bardzo miło i proszę zostań do końca, nie dlatego, że zależy mi na wyświetleniach, tylko dlatego, że na końcu
będzie coś bardzo ważnego. Trochę mnie to śmieszy, bo powiem wam szczerze, że cały ten mój wyjazd tutaj to jest jedno wielkie wyjście ze strefy komfortu. I jak ja wychodzę z tej strefy komfortu, to za każdym razem przychodzą do mnie różne cuda. Śmiałam się, jak tutaj wyjeżdżałam, mówiłam do moich znajomych, że mam 33 lata, jestem w wieku Chrystusowym i czekam na cuda. I słuchajcie, one się dzieją. Powiem teraz może pokrótce, jak wyglądało moje życie przed chorobą. Potem powiem, jak wyglądało w trakcie choroby. No i potem, jak wygląda teraz. Przed chorobą ja byłam zawsze bardzo szczęśliwą, uśmiechniętą dziewczyną, która czerpała z życia garściami. Kochałam życie, naprawdę. Zawsze mówiłam, że największym darem w życiu jest życie. Miałam swoją pasję, skoki spadochronowe. Bardzo, bardzo ją kocham nadal. Aktualnie niestety mam przerwę ze względów na leczenie, ale wrócę do tego. Nawet tutaj mam ze sobą licencję spadochronową, bo miałam nadzieję, że polecę gdzieś może na jakąś wyspę i pierwszy raz po przerwie zrobię to gdzieś tutaj po tej stronie oceanu. No więc tak, byłam tą szczęśliwą dziewczyną, która zawsze starała się być miła dla każdego. No i rozsiewać wokół siebie miłość. Miłość w Polsce, super słowo miłość pokazuje, o co tak naprawdę chodzi w tym sianiu miłości. Jak odetniemy końcówkę sici, to zostaje słowo miło. I dokładnie o to chodzi w sianiu miłości. Wszyscy mamy być dla siebie mili. Ja wiem, że to jest trudne, dla mnie również, ale skoro ja to potrafię robić, to wy na pewno też dacie radę. No i tak, byłam sobie szczęśliwą dziewczyną, miałam swoją pasję, miałam chłopaka, którego kochałam i pracę. Ale zawsze w sercu gdzieś czułam, że to nie jest do końca moje. To było jak taki, wszyscy dookoła mi mówili, bo system, po prostu chodzi o system. Wszyscy dookoła mi mówili, musisz znaleźć chłopaka, musisz znaleźć pracę, musisz wziąć ślub, urodzić dziecko, no i tak sobie żyć według schematu jak każdy. Ale ja zawsze czułam w głębi, mimo że kochałam mojego chłopaka bardzo, że to nie jest moje. Czułam, że muszę wyjechać gdzieś za granicę, że życie w Polsce nie do końca jest moje. I pamiętam nawet raz, jak tak siedziałam i tak trochę posmutniałam, mówię sobie, jak to jest, że przecież ja go kocham, ale czuję, że muszę wyjechać gdzieś daleko i jak wezmę z nim ślub, to zostaniemy w Polsce i wtedy to moje marzenie nie będzie spełnione. No i wtedy, co się podziało dalej? Dzisiaj nie jestem z tym chłopakiem. Do mojej rodziny przyszła tragedia. Mój tata, który jest inspiracją do nakręcenia tego filmu, był głową naszej rodziny, był człowiekiem bardzo dobrego serca, był człowiekiem odwagi, honoru, tak jak mówię, pełny miłości, był bardzo radosnym człowiekiem i ambitnym. W moim domu, z racji tego, ja mam 6 rodzeństwa, razem jest nas 7, plus mama i tata, razem dawało to 9. W moim domu jakby tata utrzymywał całą moją rodzinę, czyli pracował tylko on i miał na utrzymaniu 9 osób. No tak jak to w Polsce, powiedzmy, że nam się nie przelewało. Ale ja nigdy nie miałam do moich rodziców o to pretensji, czy nigdy nie czułam się z tego powodu gorsza. Bo wiecie, co było w moim domu? W moim domu była miłość. I ja ją odczuwałam bardzo, bardzo mocno.
Ja miałam bardzo specyficzną relację z moim tatą. Kochałam go bardzo, bardzo, bardzo mocno. Mieliśmy tam, nie będę może opowiadać, mieliśmy tam, ja go nazywałam w pewien sposób, on mnie nazywał w pewien sposób. Mieliśmy takie swoje ksywki. Co nas łączyło, oprócz wielkiej miłości, to wspólna pasja. Mój tata był pilotem, a ja spadochroniarzem. Więc nieraz było tak, że lecieliśmy razem samolotem, on nim sterował. No i jak tam wylatywaliśmy powiedzmy na te 4000 metrów, to było tylko tak, papa tatusiu, i ja wyskakiwałam z samolotu, a on wiadomo jako pilot musiał w nim zostać. Więc został i lądował. No i tak. Na moją rodzinę spadła tragedia. Chcę tu dzisiaj o tym też powiedzieć, dlatego, bo tą tragedią była choroba mojego taty. Mój tata rozchorował się na raka. I chciałabym to dzisiaj powiedzieć, żeby osoby, u których w rodzinie pojawia się rak, żeby czuły z mojej strony wsparcie, żeby wiedziały, że nie są same. I opowiem może tutaj trochę z perspektywy jakby też mojego taty, bo ja w pewnym momencie, no jak dowiedziałam się, że mój tata ma raka, mój tata miał raka trzustki, który jest rakiem, który jest jak wyrok śmierci. Kiedy rak spada na rodzinę, pięknie to powiedziałam, rak nie spada na jedną osobę, rak spada na całą rodzinę. On dotyka jednej osoby i jedna osoba fizycznie z nim walczy, ale tak naprawdę cała rodzina cierpi. Ja cierpiałam niesamowicie. Zmieniłam moją pracę, właśnie wtedy skończyłam pracę w Weselach, zaczęłam pracować w gabinecie stomatologicznym. Udało mi się zorganizować tą pracę tam tak, że każdy piątek miałam wolny i mogłam z moim tatą jeździć po szpitalach. Nie będę się tutaj jakby wgłębiać w szczegóły, jak to gdzie wyglądało. Ale chciałabym wam pokazać po prostu, jak moje serce pękało. Ono potem będzie się zrastać, więc nie płaczcie teraz i nie smućcie się, bo historia może jest smutna, ale obróciłam ją w coś pięknego. Więc tak, jeździliśmy z tatą prawie co piątek, czasami było to co tydzień, czasami co 2 tygodnie do szpitala. Przyjeżdżaliśmy tam wcześnie rano, bo tata musiał być zbadany, czy wszystko jest okej, żeby zostały mu podane lekarstwa. Nieraz spaliśmy na sobie w poczekalni. No i tak, pamiętam jak mój tata trochę kojarzy mi się, czy cała ta sytuacja z Chrystusem. On musiał umrzeć, żebym ja mogła żyć. Pamiętam, jak szliśmy z tatą pierwszy raz do szpitala i pytałam się go, czy się nie boi. I on mi powiedział, że nie, że jeśli ta choroba miała spaść na naszą rodzinę, to on jest szczęśliwy, że spadła na niego, a nie na kogoś z nas, z jego dzieci czy jego żonę. Te słowa, no jak dla mnie, były przepiękne. Ja poczułam niesamowitą miłość wtedy mojego taty. Kiedy moje serce było rozrywane najbardziej? Najgorsze było to, że ja chciałam mojemu tacie oddać wszystko, chciałam mu pomóc jak tylko mogłam, a nie mogłam. Jedyne co mogłam, to po prostu być obok niego. Dawać mu swój czas, swoje uczucia i swoje wsparcie. Pamiętam, jak na przykład wracaliśmy ze szpitala do domu i ja prowadziłam samochód. Tata siedział na fotelu obok z miską przed sobą i wymiotował.
Moje serce się krajało wtedy niesamowicie, bo ja kochałam szalenia mojego tatę i nie mogłam patrzeć na to, jak on cierpi i jak ta choroba go wyniszcza. Pamiętam, jak przyjeżdżałam do domu i zanim do niego weszłam, to zostałam przed drzwiami, płakałam, czekałam, aż się uspokoję i dopiero wtedy wchodziłam do domu. Dlaczego? Osoba chora na raka nie chce widzieć, nie potrzebuje, powiedzmy tak, nie potrzebuje widzieć ciebie, jak płaczesz. W tej chorobie bardzo ważny jest mental, siła. Jest bardzo ważna. Więc ja nie chciałam dokładać mojemu tacie ciężaru, nie chciałam, żeby oglądał mnie, jak płaczę, więc za każdym razem, zanim go zobaczyłam, robiłam to gdzieś poza, albo w samochodzie, prowadząc samochód, ledwo widziałam na oczy przez łzy, ale dzięki Bogu nic się nie stało, albo przed drzwiami. No i co? Osoba chora na raka bardzo potrzebuje wsparcia, bo tak jak mówię, mindset jest jednym z kluczowych elementów. Pamiętam, jak jeździliśmy z tatą, właśnie byliśmy u lekarza i lekarz sam się dziwił, jak pan świetnie to wszystko znosi. Bo generalnie tata miał raka trzustki, tak jak powiedziałam, i w nim przeżywalność, jeszcze w tym stadium, które on miał, jest około 4 do 6 miesięcy. Mój tata, dzięki sile swojego umysłu i modlitwą, przeżył 1,5 roku z nim. Ja wiem, że on to robił dla nas, dla swojej rodziny, żeby móc nam dać swoją miłość jak najdłużej. Pod koniec osobie, która jest chora, trzeba pozwolić, jeśli jest już w takim stadium, trzeba pozwolić po prostu odejść, już zostawić wszystkie sztuczki, wszystkie lekarstwa, po prostu dać mu odejść. Pamiętam, jak tata prosił mnie tam kilka dni przed swoją śmiercią, żebym powiedziała reszcie swojego rodzeństwa, żeby już mu dali spokój, żeby już nie wymyślali kolejnych witamin, kolejnych lekarstw, tylko żeby dali mu po prostu spokojnie odejść. W dniu, kiedy umarł, to było też niesamowite. Ja byłam w pracy, w gabinecie i moja szefowa tak jakby wyczuła, że to dzisiaj po prostu będzie ten dzień. Na siłę włożyła mi do ust pół tabletki antydepresantów, przez co ja byłam spokojniejsza. I pamiętam, że tego dnia, kiedy on odszedł, całe moje rodzeństwo było tego dnia w domu. Dwoje chyba pożegnało się z nim i pojechało już jakby pilnować swoich dzieci. I ja z moim bratem dojechaliśmy dosłownie na ostatnie 15 minut jego życia. Dla mnie, ja to po prostu odczuwałam tak, jakby on czekał jeszcze na mnie i na niego, żeby się z nami pożegnać. No i teraz przejdziemy dalej. Tata odszedł. To było jego, nie wiem, czy można tak powiedzieć. Można, wszystko można. Jego śmierć była piękna. Piękna dlatego, że każdy z nas, z mojego rodzeństwa, mógł się z nim pożegnać. I pogrzeb. Pogrzeb też był piękny i chciałabym podziękować dzisiaj każdemu, kto na nim był, bo było to, wasze wsparcie było wtedy potrzebne. I chciałabym podziękować przede wszystkim pilotom, bo kiedy urna mojego taty została złożona, nad niebem, na niebie przeleciał samolot i helikopter. I z helikoptera poleciały piękne białe płatki
płatki róż. To było piękne. Teraz przejdę do siebie, co się stało ze mną po śmierci mojego taty. Jedno, co było dobre, zobaczyłam, jakie życie jest kruche. I stwierdziłam, że muszę zacząć z niego korzystać jeszcze bardziej, czyli zacząć spełniać swoje marzenia. Oprócz tego, że zobaczyłam, jakie jest kruche, niestety ten ból, który był we mnie i jak się potem przy psychoterapii okazało gniew, spowodował, że ja odwróciłam się całkowicie od siebie. Odwróciłam się 180 stopni od siebie i od Boga. Ja byłam zawsze osobą, mój tata był pastorem, więc no ja siłą rzeczy chodziłam do kościoła, wierzyłam w Boga. Nawet było tak, że śpiewałam w kościele. A jak trzeba było, to usługiwałam dzieciom czy nawet bezdomnym. Kiedy on umarł, tak jak mówię, odwróciłam się 180 stopni od siebie. Zaczęłam robić rzeczy, których nigdy nie chciałam robić i nigdy nawet sobie nie wyobrażałam, że będę robić. Zaczęłam nadużywać alkoholu, środków odurzających, no i niestety również zaczęłam szukać miłości u mężczyzn, którzy mnie nie kochali. No i tak zaczęłam żyć, powiedzmy, w takim kołowrotku, aż w końcu przyszedł moment, w którym nie dawałam już po prostu rady. Nie miałam siły na nic, zasypiałam w każdym miejscu, gdziekolwiek nie patrzyłam, widziałam niebezpieczeństwo, wszystkiego się zaczęłam bać, zamknęłam się strasznie w sobie. Odsunęłam się przede wszystkim od Kościoła, od Boga. Przestałam skakać ze spadochronem i tak jak mówię, zaczęłam chodzić w czarne miejsca. Obraziłam się po prostu na Boga. Obróciłam się do Niego plecami, więc skoro odwracasz się do Boga plecami, odwracasz się twarzą do złego. I On zaczął rządzić moim życiem. I tak rządził moim życiem, że w końcu rozłożył mnie w łóżku i doprowadził do tego, że jednego dnia chciałam się pozbawić całkowicie swojego życia. I tu chciałabym podziękować Julia tobie i przede wszystkim Bogu, bo wiem, że On tobie wysłał sygnał i ty poczułaś to w swoim sercu, w swojej intuicji. To było w Pradze, ty wiesz, porozmawiałyśmy kiedyś na ten temat. Ja byłam w totalnie strasznym stanie. Coś tam się w tej Pradze wydarzyło. I ja postanowiłam, że dzisiaj po prostu muszę to zrobić, bo nie chcę już więcej przynosić wstydu mojej rodzinie. Nie chcę przynosić jej wstydu. Czułam, że jestem dla niej ciężarem, dla wszystkich ludzi dookoła, dla całego świata. I miałam zaplanowane, jak to zrobię. Nie będę dzisiaj o tym mówić. Ale na szczęście Jula to przeczuła i nie wyszła z pokoju. Ja miałam wrażenie po prostu, że w mojej głowie jest jedna wielka walka. Jakby był demon i w tym momencie był tylko demon, który mi mówił skończ, przysuwał mi same najgorsze słowa po prostu do głowy. Mówił mi straszne rzeczy, przypominał mi rzeczy, które wcześniej usłyszałam od pewnego chłopaka. Nieważne. Same najgorsze rzeczy. On po prostu przyszedł, żeby zabrać mi życie. I w mojej głowie było tylko jedno. Anna, zrób to. Odejdź z tego świata, bo jesteś okropnym ciężarem. Ale Jula czekała, była cały czas w tym pokoju i jak czas mijał, ja zaczynałam odzyskiwać tak jakby świadomość. Powiedzmy, że zaczynałam myśleć realnie. I mówię, ale jak? Co ty chcesz zrobić? Dlaczego? I w pewnym momencie ten głos,
to był Boży głos, ja jestem o tym przekonana, wygrał z tym demonem i tego nie zrobiłam. Jak walczyłam ze swoją chorobą? Byłam oczywiście leczyłam się pod okiem psychiatry, brałam leki psychotropowe, które odstawiłam tutaj w Stanach. Nie biorę już ich i przestańcie wierzyć w te bzdury, że one uzależniają albo robią coś złego, to nieprawda. Byłam na 2 psychoterapiach. Na pierwszej psychoterapii przerabiałam traumę związaną właśnie z śmiercią i chorobą mojego taty. Do tego, tutaj, żeby przerobić tą traumę, wyjechałam do Hiszpanii. Pojechałam do Hiszpanii i tam miałam pisać listy do mojego taty. Miałam ustalone z moim psychoterapeutą, co będę robić. My się z panem Maciejem długo nie spotykaliśmy. To wystarczyło kilka słów, które on mi powiedział, żebym ja zrozumiała, o co tutaj chodzi. Mój tata, fizycznie go nie było na tym świecie i ja świadomie, mój świadomy rozum to rozumiał i potrafił sobie wytłumaczyć, przecież on nie żyje, wszystko nie chciał odejść, więc jak ja mogę być na niego zła? Ale w mojej podświadomości on był ciągle żywy, a w niej był zablokowany gniew, mój gniew na niego. Ja świadomie rozumiałam to, że on, no jak ja mogę być na niego zła? Przecież on chciałby tu żyć. Ale z perspektywy córki ja byłam na niego wściekła. Byłam wściekła, że odszedł i zostawił mnie tutaj samą. Pamiętam, jak pan Maciej powiedział mi jedno zdanie. Pani Aniu, pani zachowuje się jak mała dziewczynka, która chce zwrócić na siebie uwagę taty. No i połączyłam po prostu parę puzelków i pokojarzyłam faktycznie. Czyli co to znaczy? Że w mojej głowie tata jest wciąż żywy. Więc powiedziałam panu Maciejowi, że okej, ja mam plan, jak go pochowam. Nie chciałam tego robić z nim, bo to było dla mnie bardzo intymne. Więc wymyśliłam właśnie, że będę pisać listy do mojego taty. Pojechałam do Hiszpanii, bo mój system nerwowy musiał się trochę uspokoić. A ja kocham Hiszpanię, kocham ten klimat tam, kocham Hiszpanów, kocham Latynosów. Oni po prostu są pełni energii, życia, uśmiechu. I pojechałam tam. Przez pierwsze kilka dni się uspokajałam. Zmuszałam się do wyjścia z łóżka. Nieważne gdzie, po prostu wychodziłam z pokoju. To było straszne wyjście, to było bardzo duże wyjście ze strefy komfortu. Wychodziłam z pokoju i szłam przed siebie. Gdziekolwiek, nieważne gdzie, byle chodzić, byleby nie leżeć w łóżku. No i tak w przeciągu pierwszych dni zrobiłam chyba 70 kilometrów na nogach. Wydaje mi się, że to całkiem niezły wynik. Ale wracając do rzeczy. Miałam pisać do taty listy, ale na początku nie byłam na to gotowa. No i tak podróżowałam z jednego miasta Hiszpanii do drugiego, do trzeciego. Never feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed.